Wiosną ruszyliśmy do Sosnowic ponownie. Tym razem jednak zaopatrzeni w mapę. Wygląda na sporządzoną odręcznie. Widniała na niej sieć dróg i liczne budynki fabryczne. Zostały one naniesione na mapę z nadleśnictwa, ciężko powiedzieć z jakich czasów. Świadczyły o tym liczne opisy oddziałów leśnych, które usunęliśmy, żeby była bardziej czytelna. Oprócz budynków widniały na niej dziwne punkty zakreślone na czerwono z literką B. Wydawało nam się, że 2 z nich to zbiorniki na wodę, które znaleźliśmy, ale nie byliśmy tego pewni. A poza tym brakowało wysadzonego zbiornika. Dlaczego akurat jego, skoro był najłatwiejszy do zlokalizowania? Ruszyliśmy weryfikować nowo zdobyte informacje w terenie. Pierwszym punktem na naszej drodze była najprawdopodobniej Studzienka, którą odwiedziliśmy na samym początku. Lokalizacja się zgadza, nic innego dookoła nie widać, ruszamy dalej. Studzienkę, do której wchodziliśmy i wysadzony zbiornik ominęliśmy i ruszyliśmy do kolejnego punktu. Po drodze trafiły się pozostałości budynku, na których porozrzucany był dziwny materiał. W ogromnej dziurze po wybuchu bomby znaleźliśmy dużą ilość czarnych płytek. Były stosunkowo lekkie, zrobione z dość porowatego materiału. To jest coś jak guma, że jak spadł pocisk, to żeby nie było, jak beta się odpalił, tylko żeby się nie uszkodził, żeby podłoga się... Tak. Żeby się podłoga uszkodziła, a nie ten, nie? To jedyne miejsce na terenie fabryki, w którym trafiliśmy na coś takiego. To tam gdzie włas. Kolejna studzienka była zasypana. Znaleźliśmy tylko otwory na węże strażackie, ale tym razem 2 sztuki. Ciężko powiedzieć, czy ten zbiornik jest większy. Próbowaliśmy znaleźć zbrojenie w kręgu, który zakrywa studzienkę, ale na terenie fabryki to chyba niemożliwe. Kawałki metalu są tu w ziemi wszędzie, więc ciężko znaleźć coś konkretnego. Pocisk. Masz. Kula? No. Zrezygnowaliśmy z dalszych poszukiwań i ruszyliśmy dalej do ostatniego punktu z mapy. Ostatnie miejsce było łatwiejsze do zlokalizowania. Kolejny betonowy krąg. Na szczęście materiał mocno zmurszał i był dużo lżejszy. Ponownie widać śmieci, tak samo jak w pierwszym zbiorniku. Sięgają niemal w łazu, nie potrzebujemy nawet drabiny. Takie same? No. To się ciągnie w tamtą stronę. Pięknie. Jak będziemy zagrywać, to nie ten, nie? Głowy nie wystawię. O kurde. Jednak to kolejny zbiornik. To już 5. na terenie fabryki. Jest dokładnie taki sam jak poprzednie, do których zaglądaliśmy. Sterta śmieci to oczywiście części samochodów. Ktoś bardzo starał się zaoszczędzić, albo bardzo chciał, żeby nikt ich nie znalazł. Ale echo. Punkty z mapy zweryfikowane. Dzisiaj już nic więcej nie wymyślimy. Przyszła kolej na teren obozu. Od jednego z mieszkańców usłyszeliśmy, że w piwnicy pod kantyną znajduje się niższy, zalany wodą poziom. Oprócz tego na lidarze naszą uwagę zwróciła jedna rzecz. Kolejna dziwna górka. Wygląda jak budynek obsypany z 3 stron. Ma około 20 metrów średnicy i 4 metry wysokości. Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić to w terenie. Do dzisiaj w niemal niezmienionej formie zachowały się jedynie 2 baraki. Ten, który widzicie, jest 3, ale jest też wyraźnie mniejszy. Zapewne stary budynek był częściowo zawalony i przebudowano go, zmniejszając przy okazji. Ze środka słychać odgłosy trzody chlewnej. Podłużny dół ze ściankami mógł być piwnicami pod pierwotnym barakiem, choć wymiar nie do końca pasuje do pozostałych. Jest 20 metrów dłuższy. Teren jest mocno zarośnięty, dlatego ciężko zauważyć poukrywane w trawie pozostałości infrastruktury. Nadal za to widoczne są tory. Nikt od końca wojny nie zabrał się za demontaż. Budynek kantyny jest największy na terenie obozu. Ma 2 kondygnacje i powierzchnię około 1400 m2. Dla porównania baraki są parterowe i mają około 800. Widać jeszcze pozostałości oświetlenia, drzwi i kraty w oknach też mogą być jeszcze oryginalne. Zachował się nawet wychodek. Z drugiej strony kolejne bramy wjazdowe.
Strasznie ich dużo jak na kantynę. Może jednak zostały zrobione później, żeby wykorzystać duże i otwarte pomieszczenia w środku? To tylko przypuszczenie, ale ma jakiś sens. W końcu docieramy do zjazdu do piwnicy. Niby jest dosyć szeroki, ale niewystarczająco, żeby mógł zjechać tędy jakiś pojazd. Może służył tylko do transportu opału. Strop w miarę nisko, podstemplowany. Na górze chyba jest coś ciężkiego, skoro tak wąską przestrzeń trzeba było podpierać. Kilka pustych pomieszczeń, wszędzie na podłodze woda. W jednej z sal jest dziwna studzienka. Woda jest bardzo mętna i nie widać dna. W końcu jest. Zalany poziom, o którym mówił mieszkaniec. Zerwane schody w dół i ogromny piec. Ponownie nie widać dna, więc ciężko powiedzieć, czy to cała kondygnacja, czy tylko obniżenie podłogi, żeby piec i rury się zmieściły. Trzeba jakoś sprawdzić głębokość. Studzienka ma około metra głębokości. Dno jest w miarę równe, chyba nie prowadziła głębiej. Stał w niej pewnie jakiś osprzęt, pompa albo coś w tym rodzaju, a w niej miała zbierać się woda w trakcie napraw lub awarii. Kołek, którego używamy, ma długość ponad 3 metrów. Z wody wystaje go raptem nieco ponad metr. Cała kondygnacja. No, jedno pięterko. No. Wychodzi na to, że piec jest całkiem spory, nawet jeśli stoi na podwyższeniu, ma pewnie około 1,5 metra wysokości. Tu są dwa piece. Oddzielone są. Pytanie, jak dużą przestrzeń ogrzewały. Budynek, w którym się znajdujemy, ma powierzchnię około 2500 m2, licząc obydwie kondygnacje. Baraki dla więźniów raczej nie były ogrzewane. Piece wydają się zdecydowanie za duże. Pytanie, ile jeszcze zabudowań podłączonych do tego centralnego ogrzewania znajdowało się na terenie obozu. Czy oprócz tego ogrzewały coś, co znajdowało się pod nim? Ślepy zaułek. Ślady obecności gryzoni. Na górze pewnie jest pasza dla świń. Rury przechodzą do góry przez strop do kantyny. Pora przyjrzeć się reszcie pomieszczeń. Być może, że zajście do pieców było tylko tutaj. Niżej nic nie ma. Tam jest na pewno wejście. Przejście jest. Pod to. Tam widać drabinkę. Przy oknie. A, i tam są kolejne schody. Na to nie wchodź, tam nie ma już materiału. Tam można jeszcze z zewnątrz zobaczyć. Ale wali. W powietrzu unosi się fetor. Przypomina trochę zapach fermy zwierząt futerkowych. Szczurów muszą być tu setki. Nie ma tu już wyjścia. Nie ma. Koniec piwnicy. Do zbadania zostały już tylko schody na zewnątrz. Widzimy liczne rury i pozostałości instalacji elektrycznej. Wyraźnie widać przejście dalej. Gdzie mogło prowadzić? Na pewno jest tam jeszcze jakieś pomieszczenie, do którego możemy trafić zewnętrznymi schodami. Ale czy tylko tyle? Rozmiar kotłów sugeruje co innego. W sieci próżno szukać norm grzewczych dla kotłów z okresu wojny,
ale po obejrzeniu licznych archiwalnych zdjęć podobieństwo widać od razu. Takie wielkości piece ogrzewały gmachy 3-krotnie większe od budynku, w którym się znajdujemy. Od miejscowego usłyszeliśmy, że kiedyś próbowano wypompować stąd wodę. Po 2 dniach poziom wody opadł o kilka centymetrów i zamiar porzucono. Wspominał też, że jednocześnie woda opadła kilometr stąd w innym zalanym pomieszczeniu, ale gdzie dokładnie już nie chciał zdradzić. Schody kończą się dużo dalej niż ściana w kotłowni. Mają też wyjątkowo solidny zewnętrzny fundament. Zazwyczaj takie rzeczy są po prostu wymurowane. Nurkować nie mamy zamiaru, ruszamy dalej. Przyszła pora na pagórek wyglądający jak bunkier. Mimo 4 metrów wysokości nie było łatwo go znaleźć. Zarosły go krzaki. Zauważyliśmy go dopiero z odległości jakichś 30 metrów. Od jego zachodniej strony znajdują się wybetonowane komory. W pierwszej, zalanej częściowo wodą, widać wyraźnie pozostałości jakiegoś sprzętu. Ciekawe, czy to nie jest pompa. Byłoby miejsce na wirnik, na silnik. Rury biegną w kierunku przeciwnym niż budynek kantyny, w stronę fabryki. Drugi zbiornik jest zawalony. Pora zajrzeć do środka. W środku oprócz wejścia znajdują się 2 poziomy. Na dół nie ma schodów. Była to kiedyś drabina, ale zostały po niej tylko kawałki metalu wystające ze ściany. Na podłodze pełno gruzu, pewnie z zawalonego stropu. Pierwszy w oczy rzuca się jakiś mały basen. Rura u góry ponownie prowadzi w kierunku fabryki. Pod spodem taka sama przestrzeń, ale bez wlotów i burty. Pod schodami kilka dziwnych przegród i kolejny wlot. Te przedziały są połączone przy dnie. Wygląda to jak jakaś oczyszczalnia. Może przegrody były miejscem na media filtracyjne. Nie pasują do tej hipotezy idealnie, ale może 80 lat temu, przed zniszczeniem budynku, wyglądały inaczej. Schody prowadzą do 3 małych boksów. Wykafelkowane, bez dopływów i odpływów, wysokie tylko na metr. Może stał tu jakiś osprzęt. Kolejna zagadka, której rozwiązania możemy się tylko domyślać. Do zbadania zostało jeszcze jedno miejsce. Budynek jest 2-krotnie większy niż pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Czyli coś jest za ścianą, na której była drabina. Kolejne boksy, tym razem duże. Zakończenie ścian działowych jest wytynkowane. Zatem nie było tu normalnego stropu, tylko pewnie jakaś metalowa platforma. Na dół dostać się można było jedynie po drabinach. Na ścianach pozostałości rur, które po latach wyglądają jakby były z papieru. To jeszcze bardziej skłania ku oczyszczalni ścieków. Tylko czy w tamtych czasach przejmowano się ściekami? Niecałe 2 km stąd jest mała rzeczka. Wystarczyło puścić rurociąg. Darmowa siła robocza sprawiała, że dla Niemców kilometry nie miały znaczenia. Na terenie obozu jest jeszcze kilka dziwnych wykopów, ale ciężko dostrzec w nich coś poza dziurami w ziemi. Jest też koniec toru, który wchodzi do kompleksu od strony fabryki. Umocnione brzegi, pewnie tutaj również było miejsce rozładunku. Nic więcej już nie znaleźliśmy. Jakie tajemnice kryją jeszcze Sosnowice? Po kilku dobach spędzonych na eksploracji tego kompleksu wciąż czujemy niedosyt. Nadal więcej jest pytań niż odpowiedzi.
Miejscowi chętnie mówią, ale niechętnie przychodzą do konkretów. Gdzie są zaginione podziemia? Dlaczego tak mało wiadomo o tym, co się tutaj działo? Niemal wszystkie informacje o fabryce pochodzą z zeznań 2 świadków. Tylko 2 osób. Nikogo więcej z przymusowych pracowników, którzy spędzili w tych zakładach kilka lat, nie udało się odnaleźć. Nigdy nie zgłosiła się rodzina żadnego z osadzonych czy zmarłych. Jak to możliwe, że tyle lat po wojnie nadal niemal nic nie wiemy o tym ośrodku? Poszukiwań czegoś więcej niż to, co widoczne na pierwszy rzut oka, nie ułatwia fakt, że teren nadal jest pełen niewybuchów. 3-krotnie byli tu saperzy, ostatni raz w 2004 roku. I mimo to nadal las jest naszpikowany niebezpiecznymi materiałami. Przy drogach możemy znaleźć stosy rozmontowanych już pocisków. Odbywał się tu proceder odzyskiwania prochu, który niestety zakończył się tragedią, co skłoniło gminę do zorganizowania ostatniego rozminowania. Niestety to nadal za mało, żeby ten las był bezpieczny. Temat fabryki nie jest i z pewnością szybko nie będzie zamknięty. Staramy się znaleźć dla Was kolejne ciekawe informacje i miejsca. W sezonie letnim jest to utrudnione. Wszechobecna roślinność skutecznie ukrywa wszystko przed ludzkim wzrokiem. Może już niedługo, gdy jesienna aura uśpi ponownie przyrodę, odsłonią się kolejne zapomniane tajemnice Sosnowic.